Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o sytuacji polskich banków, a właściwie o naszej sytuacji, która po części wynika z sytuacji banków. Czy banki mają dziś bardzo duże marże na swoje produkty, na swoje usługi i czy należy je w związku z tym opodatkować? Czy banki grają fair ze swoimi konsumentami, czy po prostu prowadzą normalną rynkową grę? Za chwilę porozmawiam o tym z moimi gośćmi, bo mam dwóch gości dzisiaj, dwóch znakomitych ekspertów. Najpierw jednak podziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. To dzięki Wam ten program istnieje i dzięki Wam jest w 100% niezależny. Dziękuję też wszystkim mecenasom. Pozdrawiam firmy, które wspierają Układ Otwarty i łączę się z moimi gośćmi. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Dzień dobry panowie, Piotr Kuczyński, Maciej Samcik, dwóch znakomitych ekonomistów, ekspertów, komentatorów życia ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam. Do naszej rozmowy zainspirowała mnie wypowiedź niedawna pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która powiedziała, że Polska powinna wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków w sektorze bankowym, a te pieniądze przeznaczyć na inwestycje w obronność. I uważała w ogóle, że tak bardzo ostro się wypowiadała na temat banków, z takiej pozycji powiedziałbym lewicowych, ale jakby to nie jest istotne czy lewicowych, czy prawicowych. Krytykowała banki za ich politykę, uważała, że ich zyski są nadmierne, że takie być nie powinny i pomyślałem, że zapytam panów, co o tym sądzicie, czy rzeczywiście tak jest? Czy banki grają fair i prowadzą normalną rynkową grę i taki jest ich model działania na całym świecie i nic w tym dziwnego? Czy też grają brutalnie, co też jest normalne, bo życie ekonomiczne bywa brutalne, ale państwo to powinno zareagować? Piotr Kuczyński. No cóż, jeżeli chodzi o obrót pieniędzmi, to od zarania dziejów w zasadzie, od momentu, kiedy powstał pieniądz, ci, którzy obracali pieniędzmi, zasługiwali na niechęć nie tylko polityków, ale i szerokich rzesz ludności, jak zwykle. Tak rzeczywiście było. Potem jak powstały banki, to nawet w Barcelonie 700 lat temu było prawo, że jeżeli bankier zbankrutował, to go się wyrok śmierci wykonywano na progu banku. Także to, że pani Pełczyńska-Nałęcz takie rzeczy mówi, to mnie niespecjalnie dziwi. Ja z panią minister miałem zaszczyt się zetknąć raz na Twitterze, czy tam na Platformie X w tej sprawie. To jest pójście według mnie w kierunku bardzo populistycznym. Z niechęcią to mówię, bo bardzo szanuję panią minister, ale jest to po prostu stawianie według mnie partii, czyli poparcia, czyli głosów elektoratu ponad realia, bo realia są takie, że pewno wejdziemy w szczegóły, ale że banki wcale nie są takimi krwiopijcami, jak je się przedstawia. Maćku, ty blisko współpracujesz z bankami. Czy one są krwiopijcami dzisiaj? No, ja czy bywają? Mam w każdej chwili na stole kilkanaście albo ponad 20 spraw czytelników, którzy właśnie się spierają z bankami na tym tle między innymi, bo uważają, że jakieś opłaty albo prowizje są za wysokie, albo bank im o czymś nie powiedział, albo o czymś nie poinformował, albo wziął za dużo pieniędzy.
To i ja powiem szczerze, mam troszkę może skrzywiony stosunek do sprawy, bo no, mam w każdej chwili na stole kilkanaście albo ponad 20 spraw, w których czytelnicy, odbiorcy subiektywnie o finansach się na banki skarżą. Właśnie dlatego, że ich zdaniem są krwiopijcami albo pobierają za duże prowizje, albo o czymś tam nie poinformowały. Więc no, oczywiście banki mają swoje za uszami, natomiast jeśli chodzi o te nadmiarowe zyski, no to one, powiedzmy sobie szczerze, to co banki w zeszłym roku zarobiły, czyli ponad 40 miliardów złotych, w jakiejś części wynikało z wysokich stóp procentowych. Czy to jest, oczywiście wysokie stopy procentowe nie są zasługą banków, one pozwalają bankom rozszerzać tę odległość między oprocentowaniem depozytów i kredytów. Jest to swego rodzaju prezent od losu dla banków. No i można to zinterpretować jako nadmiarowe zyski, no tak jak w przypadku firm energetycznych nadmiarowymi zyskami w wielu krajach jako nadmiarowe zyski potraktowano to, że były bardzo wysokie ceny energii, kryzys energetyczny. No i w licznych krajach były podatki od nadmiarowych zysków dla firm energetycznych. Nie wiem, czy dla banków, bo tego akurat bardzo nie śledziłem. Więc powiedzmy, że tak, że załóżmy, że były nadmiarowe zyski. Natomiast wydaje mi się, że na każdy biznes, także na bankowy, trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie. I to nie jest tak, że w jednym roku banki bardzo dużo zarobiły, więc je trzeba natychmiast opodatkować, no bo jak spojrzymy 2, 3, 4 lata wstecz, jak sobie weźmiemy zyski banków za 4 ostatnie lata i wyciągniemy z tego średnią, to 4 lata to było prawie 0, 3 lata temu to było tam chyba z 10 miliardów złotych, 2 lata temu to było tam chyba ze 30 i teraz było ponad 40. Jak zrobimy z tego średnią, to wychodzi mniej więcej 20 coś i te 20 kilka miliardów złotych to jest mniej więcej tyle, co banki zarabiały w poprzednich kilkunastu latach rocznie. Więc w dłuższej perspektywie no to się powiedzmy były nienaturalnie niskie stopy procentowe i wtedy banki mało zarabiały, poza tym był kryzys frankowy, teraz są wysokie stopy procentowe, więc banki dużo zarabiają, stopy procentowe spadną pewnie i te zyski banków też powinny spaść. Z punktu widzenia długoterminowych trendów to tutaj trudno mówić o nadmiarowych zyskach. Pani minister powiedziała dokładnie tak. Pozwólcie państwo i panowie, że zacytuję tę całą wypowiedź. Przyjrzałam się temu bardzo uważnie i z pełną odpowiedzialnością mówię. Sytuacja jest absolutnie kuriozalna. Z jednej strony banki oferują bardzo niskie oprocentowanie oszczędności, mimo że stopy banku centralnego są wysokie. Oprocentowanie oszczędności jest poniżej inflacji, a więc oszczędzający tracą. Z drugiej strony mamy bardzo drogie kredyty. Ich oprocentowanie jest najwyższe w Unii Europejskiej. A pośrodku jest wielki spread składający się na marże banków, który powoduje, że sektor bankowy notuje rekordowe zyski. No i można tak podejść do tego, no dobra, no to jest taka sytuacja, popatrzmy długoterminowo, raz jest lepiej, raz jest gorzej, prawda? Ta sytuacja się dynamicznie zmienia. No ale w sytuacji, teraz ja będę próbował stać po stronie klientów banków, którzy bywają niezadowoleni. To nie znaczy, nie referuję swoich poglądów, tylko mówię o tym, co część klientów, obywateli myśli. No skoro mamy tak duży udział państwa, Skarbu Państwa w sektorze bankowym, a w Polsce mamy duży, no to po coś to jest, tak? No bo można z jednej strony powiedzieć, dobra, sprywatyzujmy te banki i niech oni toczą normalną grę rynkową między sobą, ale jeśli trzymamy udziały państwa w tych najważniejszych, w kilku najważniejszych bankach, no to po coś to robimy, tak? Po to, żeby to państwu służyło. No to może w takiej sytuacji, kiedy te banki mają bardzo wysokie zyski, należałoby to skorygować i nałożyć podatek w sytuacji, w której mamy bardzo wielkie potrzeby związane z obronnością państwa. Co o tym sądzicie? No ja bym powiedział w ten sposób, że oczywiście tutaj Maciej ma na pewno te ileś tam od ludzi sygnałów, że banki są nie w porządku. Ja też ostatnio dowiedziałem się na przykład, że jeden z banków dawał młodej osobie do 12 roku życia 5% na rachunku takim młodzieżowym, a jak skończyła na 12 lat, to osoba to zamieniło się na 0%. No to nie jest uczciwe, to z góry powiem, że to jest nieuczciwe. No ale to są jednostkowe przypadki, mówimy o całym
całym sektorze, więc całemu sektorowi trudno zarzucać tego typu nieprawidłowości, o tak delikatnie powiem. Pani minister mówi, że bardzo dokładnie się zapoznała, więc ja śmiem twierdzić, ja wiem, że pani, znam nawet i wiem, że pani minister ma naokoło siebie znakomitych specjalistów z ekonomii, bankowości, naprawdę znakomitych, nawet takiego, który był kiedyś ministrem. W związku z tym na pewno powinna wiedzieć wszystko o bankach, ale śmiem twierdzić, że chyba nie wie, bo 42 miliardy zysku netto rzeczywiście banki zarobiły. To jest prawda. No i to jest rekordowy zysk, tak? Tak dużo nie było, nie wiem od kiedy. 51% więcej niż w 2024 roku. Jeżeli chodzi o te banki, które są notowane na giełdzie, no to jest ta różnica jest mniejsza, jest tylko 26% wyższy, ale jednak wyższy. Tylko proszę zauważyć, i o tym się w ogóle nie mówi, pani minister chce nałożyć dodatkowy podatek. Banki zapłaciły, bo to jest zysk netto te 42 miliardy, banki zapłaciły Skarbowi Państwa 20 miliardów złotych podatku. 13,4 CIT-u, 5,8 podatku bankowego, plus jeszcze podatki tłumu ludzi, który jest zatrudniony w bankach, czyli 150 000 pracowników. W sumie ponad 20 miliardów. Mało tego, z tych 42 miliardów zysku ponad 50% to będą dywidendy. Czyli 20% miliardów z tych 40 zniknie. Jakie dywidendy? Znowu 3,5 miliarda idzie do Skarbu Państwa, czyli Skarb Państwa już prawie 25 miliardów dostaje od banków. I następne ileś tam miliardów, ponad 5 miliardów idzie na nasze emerytury, OFE, TFI i tak dalej. No proszę Państwa, no naprawdę banki się dzielą i to potężnie się dzielą. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Naprawdę nie jest to tak, że banki muszą płacić nam powyżej inflacji. Banki to nie są firmy charytatywne, one działają dla zysku. I ja zawsze porównuję coś takiego, że jeżeli jest ktoś, kto produkuje szarlotkę, potrzebuje do tego jabłek, prawda? No jeżeli ma tych jabłek pod sufit i przychodzi do niego następny dostawca jabłek, mówi koniecznie kup te jabłka, no bo już mi one zgniją, a ten mówi, no dobra, ale popyt na szarlotkę ma niewystarczający, no to dam ci tam grosze za tą twoją dostawę. To jest sytuacja banków. Ludzie pędzą do banków z tymi pieniędzmi, banki mają nadpłynność, kredytów jest za mało, bo mały popyt jest na kredyty, więc płacą ludziom mało. Ale przecież ludzie nie są pozbawieni możliwości oszczędzania pieniędzy w inny sposób. Mogą iść do funduszy dłużnych, tam dostaną 7, 8, 10 nawet procent. Mogą iść, to oczywiście, niektórzy mogą nie lubić funduszy, boją się ryzyka, ale mogą mogą kupować obligacje Skarbu Państwa. Tam dostaną dużo więcej. 5,75% na roczne lub 6,3% na wieloletnie indeksowane inflacją. Przecież nie jest to ograniczone. Nie ma przymusu biegnięcia do banku i dostawania groszy na lokacie czy na depozycie. Więc no naprawdę pierwsze i podstawowe to jest to, że Skarb Państwa już dostaje 20 kilka miliardów złotych od banków. Maciek, a może ja mógłby bym tutaj dostawać jeszcze... więcej? No przecież mamy... Nie referuję swoich poglądów, tylko dorzucam argumentów do dyskusji. No przecież jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Jesteśmy w sytuacji zagrożenia państwa i budżet potrzebuje pieniędzy po to, żeby budować naszą obronność. No a tu mamy państwowe banki, które mają dużo, no ale to dają dużo, to może jeszcze mogą dawać więcej, też dużo biorą od klientów. Znaczy, to są dwie sprawy. Po pierwsze, to, że te banki są państwowe, niestety tak do końca nam nic nie daje, bo one są na giełdzie. To znaczy, one poza państwem mają też, te państwa ma tam 30-40% udziałów, mają też też udziałowców prywatnych. Wystarczająco, żeby obsadzić wszystkie banków, stanowiska. Tak? I wpływać na politykę. Większość z nas jest ich udziałowcami ze względu na to, że po prostu mamy pieniądze w różnych funduszach emerytalnych, inwestycyjnych. Więc jakby z tego punktu widzenia to nie może być tak, że taki bank zaczyna prowadzić politykę nierynkową, na przykład coś zaniża albo coś zawyża po to, żeby i w efekcie zarabia mniej, no bo za takie rzeczy zarząd tego banku może pójść do więzienia. Te banki żeby one mogły takie rzeczy robić, to banki musiałyby zejść z giełdy, bo trzeba byłoby wydać pewnie setki miliardów złotych po to, żeby je ściągnąć z giełdy.
wykupić wszystkich innych udziałowców. Jak one by były w 100% państwowe, to rzeczywiście mogłyby robić, co im się żywnie podoba, albo co się właścicielowi jedynemu państwu żywnie podoba. Także tutaj niestety nam to nic nie daje. Co do tego, czy te banki mogłyby się bardziej dzielić, no to powiem szczerze, pewnie by się mogły, no bo jednak trzeba powiedzieć, że branża bankowa nie jest takim całkiem wolnym rynkiem. Znaczy my sobie nie możemy z Piotrem pójść do urzędu i zarejestrować banku. Trzeba spełnić mnóstwo warunków. Państwo tej branży pilnuje. To sprawia, że ona nie jest taka stricte konkurencyjna jak każda inna. W związku z czym pewnie można sobie wyobrazić, że państwo w takiej sytuacji, o jakiej mówisz, Igorze, czyli że mamy zagrożenie bezpieczeństwa kraju i mamy problem z budżetem państwa, gigantyczny deficyt, 200 miliardów złotych rocznie przecież w ciągu ostatnich 2 lat nam brakuje w kasie państwa, że pewnie można byłoby potraktować banki jako taki biznes, który może aż tyle pieniędzy nie potrzebuje, tylko że teraz tak, musielibyśmy umieć ocenić, jakie są ewentualne koszty takiej sytuacji. To znaczy banki służą do napędzania gospodarki kredytem. No i teraz one muszą mieć tak zwaną zdolność kredytową. I jeśli nie będą miały zysków, no to ta zdolność kredytowa będzie relatywnie niewielka, bo nie będą zwiększały kapitałów. I teraz w takiej sytuacji jak dzisiaj, to nawet jakby się bankom wszystkie zyski zabrało, to się nic nie dzieje, bo popyt na kredyt jest tak niski, że w zasadzie one mają tyle kapitału, ile potrzebują, żeby prowadzić działalność na tym poziomie. Natomiast jeśli założymy, że banki będą musiały zwiększyć to kredytowanie gospodarki ze względu na różne inwestycje, no to wtedy się trzeba mocno zastanowić, czy te banki, które być może zarabiają za dużo, które być może mogłyby, nie ma powodu, dla którego handel pieniędzy miałby być jakoś specjalnie bardzo rentowny, handel pieniędzmi, więc być może w tym momencie, w tej sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwa budżetowej można byłoby z banków pewnie wziąć więcej pieniędzy, natomiast pytanie, czy to w dłuższej perspektywie nam nie zaszkodzi, gdyby te banki miały zacząć udzielać więcej kredytów. Ale to jest takie pytanie, które ja zawieszam, nie znam na nie odpowiedzi. Tak? Ale Maćku, przepraszam, dopytam cię, no bo co do tego, czy państwo może wpływać na politykę, czy nie. Ja generalnie nie jestem entuzjastą wpływania państwa, no ale jeżeli już mamy te 30-40% udziałów, no to przecież to te 30-40% udziałów decyduje o tym, kto siedzi w zarządzie banków i de facto to ci ludzie podejmują decyzje. Bardzo często, bardzo często inspirowane czy nieinspirowane na zamówienie polityczne. Tak? Oczywiście starają się, wiem, to różnie bywa w różnych przypadkach, tak, ale ten element polityczny również tam jest i w dużej mierze ich los zarządów części polskich banków zależy od polityków, a nie od pozostałych udziałowców. Więc pytanie, jeśli już mamy te udziały, no to może trzeba to wykorzystać, albo po prostu zrezygnować i zostawić normalną wojnę wykorzystujemy do bólu. My to wykorzystujemy do bólu, mianowicie te banki wypłacają dywidendy i te dywidendy zasilają kasę państwa, tak? I z tych pieniędzy jest kasa na 800+, 13, 14 emeryturę itd. itp. I to jest taki mechanizm. Dopóki te banki są na giełdzie, to ich zarządy mają psi obowiązek maksymalizować zyski, czy nam się to podoba, czy nie. Zyskujemy na tym tyle, że te dywidendy idą do polskiego państwa i są z tego wypłacane nasze świadczenia, a nie do zagranicznych podatników. Więc no, to tutaj trzeba by pewnie zrobić decyzję polityczną i ściągnąć te banki z giełdy, co by bardzo dużo kosztowało. Nie wiem, czy też by dobrze zrobiło ostatecznie na konkurencję na rynku. Nie do tego można. Nie namawiamy. Oczywiście, bardzo proszę. Można. To jest tak. Po pierwsze, jeżeli ja z panią minister, to co miałem styczność na Twitterze, czy tam na Platformie X, to żeśmy się dotknęli na temat właśnie marż banków i że kredyty są takie drogie. Więc jeżeli chcemy zabrać część pieniędzy z banków, no to Maciej mi potwierdzi pewnie to, że banki to sobie odbiją i te kredyty będą jeszcze droższe. Więc nie można mieć i zjeść, prawda? To tak jak z tą jajecznicą, czy z tym ciastkiem, że nie można go mieć i jednocześnie zjeść. I trzeba coś wybrać, to po pierwsze.
Po drugie, wszyscy operują pojęciem marża banków. No marża banków w tym pojęciu europejskim to jest różnica między średnim oprocentowaniem depozytów, a średnim kredytem. I ona jest rzeczywiście wysoka, jest to 3,8% średnio w polskich bankach. Ale ludzie rozumieją, że to jest marża ta, która jest w kredycie, a ta, która jest w kredycie, czyli marża kredytu, w Polsce jest stosunkowo niska, znaczy ona jest średnia, 1,7%. 1,7%. Więc jak się operuje marżą, szczególnie pani minister, jak operuje marżą, to powinna mówić, o której marży mówi. Bo marża ta bankowa, czyli ta, o której mówiłem, różnica między depozytami a kredytami, nie wynika ze chciwości banków, tylko z tego, że WIBOR jest wysoki. 80% kosztu kredytu to jest WIBOR, proszę państwa. No w tej chwili WIBOR jest powyżej 5,8%. Jak dodacie państwo do tego nawet to 1,7 czy 2% marży, to wychodzi prawie 8% cena kredytu. No to jest banalne. Naprawdę WIBOR nie zależy od banków. Cena kredytu nie zależy w tym momencie od banków. W związku z tym rozmawiajmy o stopach procentowych, bo to od nich zależy WIBOR, a nie o tym, że banki są chciwe i straszne. Banki, jeszcze raz mówię, 20 kilka miliardów złotych wpłaciły za 2024 rok do Skarbu Państwa i jeszcze im więcej zabrać, to będziemy mieli za chwilę sytuację, stopy zaczną spadać, wtedy rentowność kredytu drastycznie spadnie, a 82% zysku banków to pochodzi z działalności odsetkowej. No i wtedy będziemy w sytuacji, o której Maciej mówił, że były okresy, w których banki ledwo cokolwiek zarabiały i wtedy w ogóle nie dostaniemy kredytu. No więc trzeba patrzeć szeroko na to, a nie pod kątem tego, żeby publiczność mówiła, że jestem wspaniały, bo chcę zabrać bankom pieniądze. No a niestety tak niektórzy politycy podchodzą, bo to nie jedna pani minister tak mówi. Wytłumaczcie panowie, ponieważ jeśli mogę was prosić, wytłumaczcie panowie naszym widzom i słuchaczom, ponieważ to nie jest program stricte ekonomiczny, więc słuchają nas nie tylko ekonomiści, jak ustalany jest, w jaki sposób, jaki jest mechanizm ustalania poziomu WIBOR, ponieważ też pojawiają się takie głosy, że to te największe banki o tym decydują. No WIBOR jest ustalany przez GPW Benchmark, taką instytucję w ramach Giełdy Papierów Wartościowych, na podstawie informacji z banków rzeczywiście na temat tego, po jakim koszcie one nawzajem sobie pożyczają. Proszę zauważcie państwo, że WIBOR jest w tej chwili wyższy od stopy RPP, Rady Polityki Pieniężnej, dlatego że pan prezes Glapiński ciągle mówi o tym, że nie będzie obniżek stóp procentowych. W strefie Euribor, czyli odpowiednik naszego WIBOR-u, jest niższy od stopy głównej. Stopa główna banku to jest 2,65%. Zauważcie państwo, u nas 5,7, tam 2,65. Już macie 3 punkty procentowe różnicy w cenie kredytu. 3 punkty. Więc 2,65, a Euribor jest poniżej 2,5, 2,38. I macie państwo tam 1 z groszami marżę plus 2,38 powiedzmy ostatnio widziałem Euribor i macie kredyt za 3,5%, a nie za 8%, tak jak u nas. To nie jest wina banków, jeszcze raz mówię. Tylko że tu jest jedna cienkość w tej całej kalkulacji, bo jeśli liczymy tę marżę banku liczoną od WIBOR-u, no to zachodzi pytanie, czy to jest rzeczywiście koszt pozyskania pieniędzy przez bank, no bo banki jednak pozyskują pieniądze pewnie w 80-90% od ludzi i płacą im odsetki niższe niż ten WIBOR, tak? I stąd też w ogóle się wzięła, jak sądzę, cała afera, tak? To znaczy, że w tych europejskich statystykach jako marża odsetkowa, ta marża odsetkowa wynosi tam 2 punkty procentowe czy coś koło tego i to jest różnica między oprocentowaniem depozytów a kredytów, no a u nas tak liczona marża od odsetek depozytowych znacznie niższych od WIBOR-u jest wyższa, tak? No i oczywiście to jest trochę inny problem, z czego to się bierze, ale no, trzeba zrozumieć ludzi, których to denerwuje, tak? Że u nas różnica między oprocentowaniem depozytu a kredytu wynosi 5 punktów procentowych albo 6, a w Europie Zachodniej 2.
No ale jeszcze raz mówię, tam masz 2,65% główną stopę procentową, Euribor masz 2,38, u nas WIBOR jest 5,80 kilka. No, to jest ta różnica. Banki nawzajem sobie pożyczają tak, jak jest w WIBORze. No dlaczego mają... No tak, ale te pieniądze, które są No zabezpieczeniem... Ja wiem, Macieju, że chciałbyś nieba przychylić klientom, ja też bym chciał nieba przychylić klientom, tylko jeszcze raz mówię, że jeżeli masz nadmiar, a banki mają nadmiar wpływu pieniądza od nas, bo my zamiast myśleć, to idziemy do banków, zamiast lokować tam, gdzie mogą nam dać więcej i bezpiecznie, bo na przykład obligacje Skarbu Państwa są bezpieczne, no to niestety płacą nam mało. No to jest banalnie proste. No to sami żeście powiedzieli, to nie są instytucje charytatywne, nie są instytucje stricte rządowe, tylko po prostu instytucje działające dla zysku. No i tyle, proste. I to jest zdrowe i naturalne. Proszę mieć rację. Tak. Jeden z patronów mi zadał... Po prostu banki po prostu mają w Polsce stosunkowo dużą, chyba największą w Europie nadpłynność, czyli najwięcej zbędnych pieniędzy. Właśnie. No i to się odbywa na tym, że płacą nam mniej za depozyty, a z drugiej strony nie chcą płacić nam mniej za kredyty, bo jakby nie mają w tym interesu, bo jeśli bank też może kupić obligacje, tak? Bank ma do wyboru, jak dostanie od nas pieniądze, dwie rzeczy. Albo je wykorzystać do udzielania kredytu, albo kupić za nie obligacje, tak? No jeśli bank w Polsce za obligacje może dostać 6% w skali roku, no to dlaczego miałby taniej udzielać kredytu? Bo przecież kredyt wiąże się z ryzykiem. Klient może nie spłacić, tak? Wakacje kredytowe, różne inne ryzyka. I cena kredytu na poziomie 8-9% w skali roku takiego hipotecznego, zabezpieczonego wynika z faktu, że po drugiej stronie jest alternatywa w postaci 6% rocznie na bezpiecznych obligacjach bez żadnego ryzyka. Tak, i dopóki nam te 6% się nie zmieni, to znaczy w sensie dopóki rentowność polskiej obligacji nie spadnie, no to też banki nie mają interesu, żeby dużo taniej nam udzielać kredytów. Tak? Natomiast oddzielną sprawą jest to, dlaczego depozyty są tak nisko oprocentowane i to pewnie możemy o tym porozmawiać, ale to jest też troszeczkę oddzielna dyskusja. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli mogę, mianowicie ciągle pewnie zapominamy o tym, że 0,44% w naszym kredycie jeszcze to jest podatek bankowy, bo banki mają jeszcze specjalny podatek, z tego jest około 6 miliardów złotych w tamtym roku zapłaciły tego podatku. Jest tak śmiesznie skonstruowany, że jest od aktywów, czyli jest od naszych kredytów. Bank udziela kredytu i za to musi jeszcze do państwa odprowadzić 44%, ale, i to jest uwaga, nie płaci, jeżeli kupuje obligacje Skarbu Państwa. Nie płaci wtedy tego podatku. W związku z tym, co banki robią? No zamiast udzielać kredytu, to wolą kupić obligacje Skarbu Państwa. Banalne. Jest, tak jak Maciek powiedział, jest bezpieczne, nic się nie dzieje, 6% leci i już. Jeszcze do sprawy podatku wrócimy, ale chciałem, żebyście jeszcze panowie odpowiedzieli na jedno pytanie, które zadał jeden z patronów. Takie pytanie bardzo banalne. Skoro na rynku jest tylu graczy, no mamy, prawda, tych banków sporo i nie tylko z udziałem Skarbu Państwa, są też banki zupełnie prywatne, międzynarodowe, to dlaczego ta gra konkurencyjna nie wymusza lepszych warunków dla klientów, a te oferty, które się pojawiają, o których często ty, Maciek, też piszesz i analizujesz, tak, to one są, no brzmią bardzo atrakcyjne, ale co sam często pokazujesz, są super atrakcyjne pod 15 warunkami i tak naprawdę to ta atrakcyjność trwa 2,5 tygodnia, prawda, a potem i tak wraca do normalności. Dlaczego konkurencja nie wymusza tutaj znacznie lepszych ofert? Znaczy, to jest tak, że tym hard limitem dla banków jest oprocentowanie obligacji skarbowych. Tak? Dopóki banki mogą sobie napychać portfele, oczywiście do pewnego momentu mogą tylko, bo tam w bankach też musi obowiązywać dywersyfikacja. To nie jest tak, że bank przyjmie, nie wiem, 10 miliardów złotych depozytów i 10 miliardów złotych kupi obligacje, bo tak nie może zrobić też. I dlatego nie potrzebuje aż 10 miliardów, bo gdyby mógł tak zrobić, to by wziął od nas 110 miliardów, tak? Ale ponieważ nie może 10 miliardów przetworzyć na bezpieczne obligacje, to też nie chce naszych pieniędzy. Ale więc tym dolnym hard limitem jest oprocentowanie obligacji,
A dlaczego banki nie rywalizują i to oprocentowanie kredytów to jest 8-9%, a nie na przykład, nie wiem, 6,5 albo 7%? I tutaj byśmy musieli pójść po konkretnych produktach, żeby to, bo tu w każdym produkcie jest trochę inna sytuacja, ale ten najbardziej emocjonujący to jest kredyt hipoteczny. No i przy kredytach hipotecznych to jest tak, że po pierwsze tych banków, które udzielają kredyty hipoteczne na poważnie, to jest mało, to jest 6-7 banków. One jakoś tam bardzo namiętnie nie rywalizują. Po drugie, one doszły do wniosku, że te kredyty hipoteczne to im się średnio opłacają. Bo tam jest dużo ryzyka prawnego, zawsze przyjdzie rząd i powie, że jakieś wakacje kredytowe trzeba dać. I banki znacznie bardziej wolą... Ktoś wymyśli, że WIBOR jest zły i trzeba pójść do sądu, prawda? Ktoś powie, łatwiej udzielić kredytu gotówkowego, który pieniądze z powrotem są za rok, zarabia się na tym 2 razy więcej. Więc jakby z punktu widzenia banków taka rywalizacja o te kredyty hipoteczne to nie jest jakaś taka bardzo fajna rzecz. No i jeszcze jest, banki sobie a konto wpisują w te marże swoje, to, że w przyszłości z tymi kredytami może być jakiś problem. Tak, właśnie jakiejś natury tam stopy procentowej czy wakacji kredytowych, więc te stopy procentowe, mam wrażenie, są w Polsce, oprocentowanie kredytów, te marże kredytowe są jeszcze tam trochę napompowane na wszelki wypadek, no bo ponieważ banki nie wiedzą, co je czeka w przyszłości, to sobie wpisują tam jakieś dodatkowe rzeczy na ryzyko, tak? No i te 3 rzeczy, tak, że niżej niż 6% być nie może, że jest mało banków, które tych kredytów udziela, że dla banków to nie jest jakiś taki bardzo atrakcyjny produkt, no i że sobie tam dopisują jakieś pieniądze dodatkowe na przyszłe ryzyko, no to wszystko powoduje, że ta konkurencja jest dość kiepska i te banki nie chcą walczyć jakoś bardzo o niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Panie Piotrze? No ja bym dodał jeszcze do tego to, że w tym 1,7 ja ciągle będę posługiwał się marżą kredytu hipotecznego, a nie tą marżą w rozumieniu europejskim, różnica między depozytami a kredytami. W związku z tym 1,7%, to co Maciej powiedział, no to jest właśnie ryzyko prawne, tak to nazywają w bankowości. Zawarte jest ryzyko prawne i ja się nie dziwię. Dziwię się, że tylko tak niska jest ta marża, bo zauważcie Państwo, kredyty frankowe, nie będę wchodził w szczegóły, ale według mnie to w wielu przypadkach to naprawdę była przesada ze strony sądu, które każdemu w zasadzie dawały tę wygraną. Druga sprawa to jest sankcja kredytu darmowego, ta ostatnia super sprawa, którą kancelarie prawne podchwyciły i według mnie absolutnie niesłusznie i tutaj Związek Banków Polskich słusznie protestował przeciwko temu, jak niektórzy to interpretują, ten ostatni wyrok TSUE, to jest druga sprawa. No i trzecia sprawa, gotująca się ciągle, czyli dramatycznie ważna, naprawdę, która może załatwić całą gospodarkę, to jest sprawa kwestionowania WIBOR-u. No to jest po prostu coś, co mogłoby naprawdę zawalić nie tylko sektor bankowy, ale i całą gospodarkę. Więc banki muszą w tą marżę, w te 1,7%. Przypominam, podatek bankowy 0,44%. Jeżeli ktoś chce, tak jak pani minister, obniżyć cenę kredytu, niech sobie porozmawia w rządzie, żeby zaszli z tego 0,44% podatku bankowego, a tymczasem minister chce jeszcze zabrać od banku, czyli banki wtedy zwiększą sobie marżę z 1,7 na 2,7%, bo będzie jeszcze większe ryzyko prawne, że ktoś im ten zysk zabierze. No więc no tak być nie może. No w ten sposób będziemy się bawili, a banki i tak sobie na nas to odbiją. To po pierwsze. Po drugie, to co ja ciągle już tutaj mówię, że nikt nie zmusza nas do tego, żeby iść do banków. Możesz bez ryzyka w ciągu 5 minut kupić sobie w internecie obligacje Skarbu Państwa. Będziesz miał te 6%. Możesz kupić sobie fundusze dłużne, idąc do odpowiednich instytucji. Będziesz miał 7 do 10%. No kto ci każe iść do banku i dostawać grosze za depozyt? Przepraszam. Ja tego nie rozumiem. Ja tu odgrywam rolę tego, który po pierwsze nie jestem ekonomistą i nie udaję, że nim jestem, to panowie się na tym znają. Ja jestem tylko jednym z klientów i tu w ich imieniu się wypowiadam, nie wypowiadając zawsze swoich poglądów na ten temat. No ale teraz odniosę się do tego, co pan Piotr powiedział. No,
podatek bankowy. Pamiętam, jakie było koszmarne zamieszanie wokół tego i ile argumentów przedstawiciele banków przedstawiali i wyliczeń pokazujących, jak to nie tylko banki będą w dramatycznej sytuacji, ale cała gospodarka się zawali, tak? No, jesteśmy parę lat po tym i banki mają fantastyczne Ale zyski. wtedy banki prawie nic nie zarabiały, panie redaktorze, i dlatego banki krzyczały. No, przecież trudno było przewidzieć, że nagle stopy procentowe im tak wzrosną z RPP, że podniesie tak stopy, że zaczną doskonale zarabiać. No, ten argument miał znaczenie wtedy, kiedy wprowadzano podatek bankowy. Okay, ale widać, że jakby w długim terminie banki sobie świetnie dały radę. To chciałem powiedzieć. Przerzuciły to na nas, po prostu przerzuciły to na nas. Zawsze zabierzecie im kasę, przerzucą to na resztę swoich klientów i tyle, tak to się skończy. No i podobny argument w przypadku kredytów frankowych, tak, pamiętamy też, jakby no banki przedstawiały bardzo wiele argumentów i wyliczeń pokazujących, że to fatalnie odbije się, znaczy próba porozumienia się jakiegoś na poziomie państwowym odbije się fatalnie na całym sektorze i potem na gospodarce. No nie doszło do żadnego porozumienia, tylko do procesów, które są rujnujące znaczy wydawało mi się, że są rujnujące, ale banki sobie dają jakoś nieźle z tym radę. I tu dochodzę do tego argumentu na rzecz, powtarzanego argumentu, też podkreślam, to nie jest mój argument, na rzecz wprowadzenia specjalnego podatku od nadmiernych zysków teraz w specjalnie trudnej sytuacji, w której znalazło się nasze państwo. Więc no pytanie dlaczego? takie, możecie się odnieść do tego i jednocześnie w tym kontekście... Ja króciutko powiem, że to jest według zasady bij mistrza. Znana zasada, prawda? Ten, który lepiej zarobił, trzeba mu zabrać pieniądze. Dlaczego? Ale mistrz ma znacznie większe dobrze, zasoby niż inne, tak? Panie redaktorze, znajdę w panu w innych branżach turystycznej rate of ROI, czyli zwrotów kapitału własnego. Banki mają 15%. Rainbow ma 60 parę procent. Budimex w sektorze budowlanym 60 parę procent. No to zabierzcie, może wszystkim zabierzcie. No jak mają za duże zyski, no zabrać i tyle. No i ja takiego działania nie popieram i jeszcze raz mówię, stopy procentowe zaczną spadać, bankom zyski zaczną spadać. Jednocześnie my chcemy z tego 16% do PKB inwestycji, chcemy zrobić 20, najlepiej 22%. To kiedyś obiecywał pan Morawiecki w swojej SOR, w swojej strategii odpowiedzialnego rozwoju, z tego nic nie wyszło, jak wiemy. I do tego potrzebne są kredyty. Do kredytów potrzebne są banki. No ludzie, no nie można ograbiać banków, a później mówić, nie dajecie kredytów albo kredyty są za drogie. Maćku. No ja bym chciał pewnie zobaczyć jakieś wyliczenia dotyczące tego, jak w przyszłości ta zdolność kredytowa banków, jaka nam będzie potrzebna, tak? Bo jeśli ona będzie potrzebna nam na wyższym poziomie niż jest dzisiaj i na znacznie wyższym poziomie, no to trzeba bankom pozwolić gromadzić zyski, wpisywać je w kapitał, żeby miały większą tę zdolność kredytową. Natomiast gdyby nam wyszło z tych wyliczeń, że takie banki, jakie mamy, nam w zupełności wystarczą, no to tutaj pewnie można byłoby pomyśleć o jakimś obciążeniu dodatkowym z tego punktu widzenia, że i tu bym się z Piotrem nie zgodził, że to jest taki sam biznes jak biznes turystyczny czy jakikolwiek inny, jednak banki są biznesem chronionym przez państwo. To znaczy jest mnóstwo regulacji, obostrzeń, które sprawiają, że my z Piotrem i z Igorem nie możemy sobie banku założyć, bo gdybyśmy mogli, to by tych banków było dużo i być może konkurencja byłaby większa i być może stawki byłyby niższe, tak? Więc jakby to jest argument na to, że skoro to jest chronione przez państwo i skoro banki mogą mieć pewność, że konkurencja im nagle nie wyrośnie, nie przyjdzie jakiś chiński bank albo arabski i sobie tu nie pozamiata, no to być może ceną za to powinna być niższa rentowność banku niż jakiegokolwiek innego. No i dodam, że państwo Natomiast nie ma udziału w branży w firmach turystycznych, tak? I nie bardzo chcemy. No, Chociaż różne pomysły wpadały do głowy politykom. Ale ta rentowność jest niższa. No, mówię jeszcze raz. Rainbow ma 60% plus, Budimex ma 60% plus, a tu masz 15%. 1/4 tego. No jest niższa rentowność. A i tak jest to wysoka rentowność, bo najwyższa od 2008 roku, chociaż przed 2008 roku, przed wielkim kryzysem finansowym, ta rentowność sięgała 20% i nikt wtedy nie płakał.
Tak, ja nie mówię, że tak nie jest oczywiście i się zgadzam z tym, że rentowność banków w Polsce jest znacznie niższa niż wielu innych biznesów i też rentowność banków w Polsce ze względu na te wszystkie mechanizmy, o których mówiliśmy, jest niższa niż banków na Zachodzie. To powoduje, że tutaj nie przychodzą banki zagraniczne i ta konkurencja nam się nie poprawia i w związku z tym płacimy więcej niż byśmy mogli za różne rzeczy. Natomiast wprost nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, które Igor zadał, to znaczy, czy to będzie dobre i sprawiedliwe, jakby się bankom jeszcze pieniądze jakieś zabrało, choćby jednorazowo. A ja potrafię. Z całą pewnością jest tak, że... Ale ja potrafię, ty też to przecież w głębi serca wiesz przecież o tym, że jeżeli bankom teraz się powie, że z tych 25 miliardów, które już płaciliście do budżetu i 20 miliardów odsetek, z tej resztki, czyli 20 miliardów, która wam została, zabierzemy wam jeszcze 10 miliardów, to banki to wezmą i podwyższą ryzyko prawne, wiedząc, że w przyszłości też tego typu ruchy będą możliwe i będziesz płacił nie marżę 1,7%, tylko marżę 2,7%. No tak to się skończy, czyli podrożeje kredyt. No i czy chcemy do tego doprowadzić? Według mnie nie, no. Ja się z tym zgadzam oczywiście, co mówisz, tylko że to jest taki argument, który w zasadzie powoduje, że w zasadzie należałoby zlikwidować wszystkie podatki, tak? No bo wiadomo, że wszystkie podatki są przerzucane na klientów. No i w związku z tym, jeśli byśmy tą drogą szli, no to trzeba by właściwie zdjąć wszystkie podatki od firm, no bo na koniec my je w cenach płacimy różnych No nie, no produktów. chodzi o to, że działasz na podstawie określonych zasad. Te zasady nie zmieniły się przez powiedzmy 30 lat, niech będzie. Nie wiem, czy po drodze się zmieniały, czy nie, wszedł ten podatek bankowy. Ale teraz by weszło nagle nowe zagrożenie, że w każdym momencie politycy zbiorą się w Sejmie i powiedzą: a to jeszcze weźmiemy sobie 5 miliardów, a to 6 miliardów z banków. No to przecież jak ja bym był prezesem banku, powiedział: no nie panowie, to tak się bawić nie będziemy, ryzyko prawne mi wzrasta, bo możecie w każdej chwili mi jeszcze dorzucić następny podatek, ja podwyższam marżę banku. Przecież to jest dla mnie oczywiste. No, tak, No ale to jest właśnie powód, dla którego te banki, te marże w Polsce są takie. Znaczy to, że w Polsce dostajemy mało za depozyty, a dużo za kredyty, wynika z braku stabilności prawa. Ja to w pełni rozumiem. Oczywiście, tak. Natomiast chciałbym merytorycznej dyskusji, a nie populistycznej. W takim znaczy, oczywiście my tu taką toczymy. Natomiast jakby poza takimi specjalistycznymi gremiami ta dyskusja niestety jest bardzo populistyczna i chciałbym po prostu wiedzieć, ile my pieniędzy będziemy potrzebowali na sfinansowanie potrzeb naszej gospodarki w ciągu najbliższych 10-15 lat, jaką część z tego muszą czy powinny zagwarantować polskie banki, w związku z tym, ile muszą mieć kapitałów i w związku z tym, ile muszą mieć zysków, żeby to było możliwe, tak? I tu interes państwa w tym sensie, no tak bym właśnie realizował. Mniej się przejmował, czy jakaś branża jest bardziej czy mniej rentowna, bardziej do czego nam jest potrzebna, ile pieniędzy potrzebuje, żeby prowadzić bezpieczną i coraz bardziej wielkoskalową działalność. A ja bym położył nacisk na dużej dyskusji ekonomistów, znawców tematu, na temat wysokości stóp procentowych, bo to one podnoszą koszty kredytu i zwiększają ceny banków. W tej chwili, gdyby te 5,75% Rady Polityki Pieniężnej zamienić w 4,75%, naprawdę nic dramatycznego by się nie stało. Inflacja w tej chwili jest 4,9, ona może chwilowo nawet musnąć 5, potem będzie spadała. Naprawdę może być tak, jak na przykład jest chyba w Bułgarii, gdzie inflacja wynosi 4%, a stopy procentowe 2,6%. W związku z tym... A ja bym jeszcze dodał jeden argument. Tak. Jeszcze bym jedną rzecz dodał. No nie tyle argument, co powiedzmy sugestia. To znaczy to, że w Polsce tak wygląda sytuacja, jak wygląda, jest też wynikiem działań nadzoru finansowego, który w trosce o klientów właściwie likwiduje wszystko, co się z jakimkolwiek ryzykiem mogłoby wiązać. Na przykład w Polsce nie ma funduszy rynku pieniężnego, które w Stanach są bardzo popularną alternatywą dla depozytów bankowych, czyli tak bardzo bezpiecznych funduszy, które by inwestowały w krótkoterminowe papiery dłużne, których właściwie wykresy są lekko rosnące, kompletnie się nie wahają i tam w takich funduszach w Stanach jest więcej pieniędzy niż w bankach. My tak naprawdę takich funduszy mamy bardzo niewiele albo prawie w ogóle.
Nawet jeśli niektóre fundusze mają taką naturę, to nie mogą się tak nazywać. Więc chciałbym, żebyśmy sobie wygenerowali jako państwo, być może też z pomocą nadzoru, taki rynek produktów finansowych, żeby ktoś, kto nie chciałby ponosić wysokiego ryzyka, miał większy wybór, żeby największe polskie firmy emitowały obligacje korporacyjne, żebym mógł kupić obligacje największego polskiego banku, bo dzisiaj nie mogę, jak nie mam bardzo dużych pieniędzy, bo jest zakaz, nie wolno mi, to jest zbyt ryzykowne dla mnie. Żeby były fundusze inwestycyjne, które są odpowiednikiem depozytów bankowych. Wtedy część pieniędzy odpłynie z banków do tych innych, bardzo bezpiecznych form oszczędzania i w związku z tym banki będą nas bardziej szanowały, bo będą musiały. Ale zauważ, że mamy przecież fundusze dłużne, my w Xelionie widzimy, że napływ do tych funduszy dłużnych jest był naprawdę potężny, bo ludzie zorientowali się tam po prostu prawie bez ryzyka, bo to nie jest tak, że bez ryzyka, prawie bez ryzyka dostaną zdecydowanie wyższe oprocentowanie niż w bankach. No i masz naprawdę bez ryzyka, o czym się często pisze i mówi, bo popyt potężnie wzrósł, obligacje rządowe. Ja ciągle mówię zresztą, że rząd powinien iść w kierunku takim, żeby reklamować te obligacje Skarbu Państwa, zdjąć z tych długoterminowych podatek Belki, po to, żeby zmienić zadłużenie zagraniczne na zadłużenie krajowe. Tylko oczywiście nikt tego nie słucha, ale warto byłoby to zrobić. A ludzie się już orientują, no a ci, którzy się nie orientują, no być może jest to wina mediów, które za mało o tym mówią, prawda? Tylko że jak media zaczynają mówić o gospodarce, słupki oglądalności albo słuchalności spadają niestety. Więc ja mam nadzieję, że dzięki temu programowi słupki Układu Otwartego będą rosnąć. Na pewno. Ale, bo po to też nie robię tej rozmowy po to, żeby nam spadały, ale przede wszystkim robię po to, żeby tłumaczyć rzeczywistość, bo taka jest misja Układu Otwartego. Ale w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie. Wracając do tego, od czego wyszliśmy, czyli tej propozycji pani minister Nałęcz, żeby nałożyć podatek od nadmiernych zysków. Czy nie lepiej byłoby, skoro skutki tego mogą być tak, jak panowie mówicie, tak, że no dobra, banki podniosą marżę, tak? No to jest dosyć oczywiste. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby proste, uczciwe, chociaż bolesne rozwiązanie, powiedzenie, jesteśmy, drodzy Polacy, w bardzo trudnej sytuacji, nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, w związku z tym wprowadźmy powszechny podatek na obronność w wysokości tam, nie wiem, 0,5% jakiejś, który każdy dokłada, każdy to zrozumie i jest jasne, że to jest podatek, że my się dokładamy, bo musimy kupować czołgi, budować silną armię i na jakiś czas, na najbliższe 3-5 lat taki podatek wprowadzamy. To Marcin Piątkowski bodajże to zaproponował. Co o tym sądzicie? No ja jestem wyznania kołotkowego, mogę tak powiedzieć, czyli profesora Kołotki, który od zawsze gwałtownie protestuje przeciwko zbrojeniom. Ja wiem, że w tej chwili protestować przeciwko zbrojeniom to jest popełnić harakiri, to jest dokładnie to samo, dlatego że nikt nie może protestować, kiedy mamy wojnę za granicami i obowiązuje zasada civis pacem para bellum, tak, jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, więc musimy to robić. Więc jeżeli rzeczywiście musimy wydawać te potężne pieniądze również na złom, który według mnie nigdy się nie przyda. Mam nadzieję, że nigdy się nie przyda. Jeśli kupimy, to szansa na to, że się nie przyda, rośnie. Jeśli nie kupimy... No tak, dokładnie tak. Więc być może to byłoby jakieś wyjście. Kiedyś tam zbierano obrączki, pierścionki, przetapiano po to, żeby zbroić armię. Więc może teraz należały po prostu niewielki podatek, tak żeby ludzie nie zaczęli krzyczeć, że nie chcą wprowadzić i mieć ten problem z głowy. Maćku? Ja jestem za przejrzystością, więc jestem bardzo za tym pomysłem. Bardzo nie lubię, jak podatek na zdrowie nazywa się dla niepoznaki składką. Bardzo nie lubię sytuacji, w której komuś się, jak się mu nie chce zapłacić uczciwie takiej pensji, to się mu daje w zamian, na jaką zasłużył, to się mu daje w zamian prawo do emerytury po 50 na przykład. Jestem przeciwko wszelkiego rodzaju działaniom, które zamydlają i zamącają, więc jeśli potrzebujemy pieniądze na armię, to po prostu się wszyscy na to złóżmy i przy okazji się przekonamy, czy Polacy
chcą swojej ojczyzny bronić, tak? Bo może się okazać, że nikt takich obligacji by nie kupił, bo to może być w dwóch formach, tak? Ty mówisz o podatku, ja raczej bym myślał o jakichś obligacjach, które by ludzie mogli kupić i to przy okazji byłoby takie sprawdzam dla naszego patriotyzmu, tak? To znaczy, jeśli chcesz bronić ojczyzny i jesteś w stanie swoim wyborem finansowym za tym zagłosować, no to zrób. No, a Mamy podatek w tym sensie jest dużo bardziej skuteczny, no bo nie dokonujesz wyboru, tylko go płacisz. Płacisz odsetek. I wszyscy musielibyśmy proporcjonalnie do naszych zarobków płacić. No, Ja też jestem... a obligacje musiały być oprocentowane jakoś. Chyba, żeby to były obligacje stuletnie nieoprocentowane. Takie też bywają. To byłoby wtedy bardzo patriotyczne zachowanie, ale moim zdaniem ja też jestem gorącym zwolennikiem tego podatku. Uważam, że w tej chwili powinniśmy to zrobić. Panowie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, dzięki której oglądalność Układu Otwartego na pewno się zwiększy, a będziemy mogli to sprawdzić. Piotr Kuczyński, Maciej Samcik, dzięki serdeczne za przyjęcie zaproszenia. Dzięki. Dziękuję Państwu. A co wy o tym sądzicie? Co sądzicie o podatku na obronność? Czy też uważacie, że należy obciążyć banki dodatkowym haraczem, skoro tak dobrze zarabiają? A może nic z tego nie należy robić? Ciekaw jestem Państwa opinii. Napiszcie w komentarzach. To też pomaga w pozycjonowaniu programu w YouTubie, więc wasze komentarze też pomagają mi w ten sposób. Bardzo dziękuję. Wspierajcie Układ Otwarty. Zapraszam tych z Państwa, którzy regularnie słuchacie. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Tam możecie wesprzeć i zostać współtwórcami Układu Otwartego. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do usłyszenia.